Cześć. Cześć. Porą wieczorową. Zwykle komunikuję się z jeńcami wojennymi. Dziś czeka nas niespodziewane wydarzenie. Naprawdę jest tu gość. Ujmę to w ten sposób. To pilot, który wybrał stronę dobra i przyleciał do nas pojazdem bojowym. Przedstaw się. Nazywam się Kuzminow Maksim Germanowich, urodziłem się 19 czerwca 1995 roku na terytorium primorskim, w mieście Arseniew. Jaka jest dzisiaj data? Dziś jest 24 sierpień, Dzień Niepodległości. Dzień Niepodległości. Byłeś już kiedyś na tej ulicy? Tak, byłem, spacerowałem, przejeżdżałem, było bardzo pięknie. Podobało mi się to bardzo. W imieniu odbiorców powiedz nam, kiedy zdecydowałeś się na ten krok i w zasadzie trafiłeś do nas. Przyjechałem 9 sierpnia. 9 sierpnia. Już drugi rok z rzędu organizujemy paradę na naszej głównej ulicy w kraju, Chreszczatyku. Pokazujemy tę technikę, jest to uszkodzona technika wroga. Twoja armia. Twoja była armia. Czy uważacie, że ta technika... Czy ta technika nas pokona? Zacznijmy od tego. Nie, to się nie stanie. Dlaczego? To jest kolejne logiczne pytanie. Ta konkretna technika, bo ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem, nie nadaje się już do użytku. Tak, ten sprzęt został trafiony. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę cały sprzęt jako całość, to myślę, że nie. To oczywiście jest już oczywiste, wie o tym cały świat, ale wciąż nie jest do końca jasne, co się dzieje. Prawdopodobnie zadam nieoczekiwane pytanie, co poszło nie tak? Czy mówisz o mnie? Nie, w armii rosyjskiej. Cóż, ludzie zaczęli rozumieć i zdawać sobie sprawę, co właściwie zaczęło się dziać. Minęło tyle czasu. Na froncie nie było sukcesów, z nielicznymi wyjątkami. I nie tylko to, ale także stan moralny i psychiczny. Opisz to. To jest słabe. Przygnębiony. Gorzej niż na początku? Bardzo różne. Ponieważ 90% prawdopodobnie nie wie, co robi. Oni nic nie rozumieją. Wykonują tam pewne zadania, jeśli w ogóle weźmiemy jakikolwiek rodzaj sił zbrojnych. Wykonują pewne zadania, ale jako takie nie przynoszą żadnej korzyści ojczyźnie ani niczego innego. Mają jeden cel, realizują tylko własne cele, jak zarobić pieniądze. Dobrze. I różne świadczenia od państwa, to wszystko. To jest główny powód, dla którego są na czele. Bo w kraju jest tyle problemów, że stworzono warunki, które... Ludzie po prostu nie mają dokąd pójść. Ministerstwo Obrony stwarza warunki, w których weterani mają rzekomo wysokie pensje i świadczenia. Kiedy ludzie zarabiają do 30 000 miesięcznie, a potem w pewnym momencie zaproponowano im podpisanie umowy, na której ich pensja wynosi około 200 000. Tak. Ludzie dopiero zaczynają rozumieć, cóż, czy ludzie stamtąd wracają? Wracają, cóż, może będziemy mieli szczęście. A potem zawierają ogólnie umowę. To właśnie udowadniamy w prawie każdym wywiadzie, że cele są niejasne. Tak, Globalne cele tej wojny są niejasne. Stworzono warunki dla ludzi, którzy de facto z powodu biedy zmuszeni są zaciągnąć się do wojska. tak. Jak to wyglądało na początku wojny? Nie było zupełnie jasne, co się dzieje, nikt nic nie rozumiał. Wielu myślało, że tam wszystko wydarzy się szybko, podobnie jak w przypadku Krymu. Jeśli oczekujesz tego samego. Było to dla wszystkich bardzo nieoczekiwane. Niespodziewanie dla całego świata. 24 lutego opowiedz nam o tym dniu. Tego dnia byłem bardzo daleko. Nie brałem wówczas udziału w walkach. Cóż, dla mnie to wszystko było przerażające. Kiedy zobaczyłem tę wiadomość, kiedy wszyscy się zebrali, byłem w tym czasie w regionie Amur, na oddelegowaniu. Tak. W regionie Amur budowana jest odnoga głównej linii Bajkał-Amur. Pełniłem tam wówczas funkcję szefa lotnictwa. To wielkie imię. Byłem prostym dyspozytorem i złożyłem wniosek o lot helikopterem, który zabierał generała w różne miejsca.
Oznacza to, że sprawdził wykonaną pracę. A kiedy to wszystko się wydarzyło, zebraliśmy się wszyscy. Zaczęto nam opowiadać, że zapowiedziano specjalną operację wojskową mającą konkretne cele denazyfikację i demilitaryzację Ukrainy. Co powiedzieli funkcjonariusze? Nikt nie rozumiał, co to oznacza. Nikt. I w związku z tym, z grubsza mówiąc, przyszedł rozkaz, żeby praktycznie każdemu, prawie każdemu bez wyjątku udzielano wyjaśnień, zajęć, rozmów i tym podobnych. Aby ludzie zrozumieli, co to za słowa. Co wyjaśnili? Co? Demilitaryzacja rzekomo. To jest. Trzeba było wkroczyć do tego kraju i go zneutralizować. Tak. Denazyfikacja to rzekomo wydalenie nazistów i innych faszystów z terytorium Ukrainy. To tyle w 3 słowach. Jeśli chodzi o pierwszy punkt. Demilitaryzacja, sądząc po tym, że już drugi raz organizujemy paradę waszego zepsutego sprzętu. Twoja armia poniosła porażkę. Ilość sprzętu, który otrzymaliśmy, dzięki temu już wkrótce będziemy mogli prześcignąć państwa w wyposażeniu technicznym. Czy byłeś już na Ukrainie? Nie byłem na Ukrainie. Jak ci wtedy wyjaśnili, że tu byli naziści? Czy było spotkanie? Oczywiście posadzili nas przed telewizorem i zaczęli nam tłumaczyć, że to się dzieje z grubsza, pod nadzorem, żeby wszyscy mogli oglądać. Jeśli jesteś rozproszony, powiedzą ci, dlaczego nie patrzysz? Powinieneś patrzeć. Byliśmy zmuszeni oglądać przemówienia różnych urzędników, od prezydenta po z grubsza ministra obrony. Oznacza to, że wszyscy wysocy urzędnicy zajmujący wysokie stanowiska na Kremlu pracowali z nami. Nakręcili filmy z tymi ludźmi, filmy i po prostu wyjaśnili, co, dlaczego i kiedy to wszystko się stało. Że naprawdę istnieją jacyś naziści, faszyści i tak dalej, i tak dalej. Mogę powiedzieć, że nie jeden funkcjonariusz nigdy wcześniej nie opowiadał nam o tak spektakularnych wydarzeniach organizacyjnych, jak indoktrynacja ideologiczna. Oczywiście, że to propaganda, ale jak to działa inaczej? Czerpie się go z mediów, z internetu, z otwartych źródeł. Z wielkim wyjątkiem, oczywiście, także z telewizji. Ludzie oglądają wiadomości. Wszystko to jest następnie wpajane do ludzkich umysłów. Ludzie chłoną wszystko. Co powiedzieli funkcjonariusze. A teraz, jeśli weźmiemy liczbę 100 osób, jak podzielone są opinie ludzi? Chcę więc powiedzieć na ten temat, że wiele osób bało się wyrażać innym swoje opinie. Jeśli powiesz coś we własnym imieniu, tak, a nie coś, co ktoś ci zasugerował, ale sam to wymyśliłeś, sam to powiedziałeś, to od razu ci powiedzą, co, nie popierasz tego. Prezydent wszystko powiedział, czyli wszystko się zgadza, czyli zaczynają ludzi przekonywać. Nie możesz mieć własnego zdania. Ludzie mówili, co chcieli, ale oczywiście nikt nie wyraził swojej opinii. Oczywiście wszyscy mówili, tak, wszystko się zgadza, wszystko jest tak, jak powinno. Bali się powiedzieć prawdę. To moja opinia. Cóż, to jasne. To znaczy, czy słusznie wnioskuję, że w miejscach publicznych wszyscy wspierali, a w rzeczywistości było zupełnie inaczej? Tak. Dlaczego pilotażowy? Dynastia. Dziadek jest honorowym pilotem Rosji. Czczony pilot Rosji? Tak, latał 19 rodzajami samolotów. Latał wszystkim, czym nie dało się latać. Jest pilotem testowym? Cóż, wydawało się, że brał także udział w lotach testowych. Cóż, tak naprawdę jest po prostu zagorzałym fanem lotnictwa, który już w szkole postawił sobie za cel zostać pilotem i jest gotowy zrobić w tym celu wszystko. I udało mu się. Czy to on zaszczepił zainteresowanie lotnictwem? Tak, od 5 roku życia zabierał mnie ze sobą wszędzie, w podróże służbowe, wszędzie z nim chodziłem. Usiadłem mu na kolanach u steru. Tak? To jest fajne. W 9 klasie już latałem. Który? Jak 18T. Samolot akrobacyjny, już w szkole, kiedy się uczyłem. Gdzie się uczyłeś? Studiowałem Wyższa Szkoła Lotnictwa Wojskowego Syzran w regionie Samara. Kogo przygotowują? To piloci helikopterów. Dlaczego dziadek latał samolotem, a ty wybrałeś helikopter?
No bo pewnego dnia dziadek trochę wypił. Decydował się mój los i zastanawiałem się, dokąd lepiej się udać, ponieważ w Ulianowsku nadal działa cywilna szkoła latania. Tak. No cóż, w Krasnodarze jest jeszcze szkoła lotnicza, ale on po prostu uderzył się w pięść i powiedział: Syzran, helikoptery. Tak. Syzran, helikoptery. Ponieważ technologia śmigłowcowa jest obecnie poszukiwana na całym świecie. Piloci śmigłowców są potrzebni wszędzie. Jak się masz? Jak dojrzałeś do tego stopnia, że musisz coś tak radykalnie zmienić? Chciałem zrozumieć wszystko, co się dzieje, od A do Z. Zacząłem przeglądać podręczniki, zacząłem oglądać blogerów i zacząłem przeglądać różne publiczne strony w internecie. Każdego dnia uczyłem się czegoś nowego. Zastanawiałem się, co się naprawdę dzieje. Dlaczego dwa tak bliskie sobie narody nagle rozpoczęły konfrontację? Co się stało? Tak więc dosłownie w ciągu 6 miesięcy nauczyłem się tego wszystkiego, przeczytałem, bardzo mnie zainteresowało, zrozumiałem. Co dokładnie? Miałem zagadkę, zrozumiałem, co się dzieje. Co się dzieje? Być może będzie to pierwsza osoba, która powie, że zna całą prawdę i interesuje się polityką. Co zrozumiałeś? Ogólnie rzecz biorąc, zrozumiałem, czyja strona jest teraz zasadniczo dobra, a czyja strona jest prawdą. Bo jeśli na przykład mówimy o Krymie i myślimy, do kogo on należy? Jeśli na przykład zagłębimy się w historię, czyj to Krym? Turecki, grecki i tak dalej, istnieje jednak pewne porozumienie, które kraje podpisały, memorandum budapeszteńskie. Tak, czyli zgodnie z prawem świat uznał, że Krym należy do Ukrainy. Kropka. Prezydent Putin też o tym mówił nieraz. Jeśli przejdziemy teraz do YouTube, jest tam wywiad z nim, w którym wyraźnie powiedział, że to potwierdza. Fakt, że Ukraina jest niepodległym krajem, w zamian za coś, oczywiście, że tak, za broń. I w tak stosunkowo niezbyt dobrym momencie, gdy było już jasne, że kraj ma pewne problemy, Rosjanie po prostu przyszli i zaanektowali Krym. Zabrali kawałek kraju. A kiedy też obejrzałem wywiad, cóż, było to nieoczekiwane, to znaczy nikt nie pomyślał, że tak to wezmą od tyłu, przyjdą i zabiorą. To nasuwa także myśl, dlaczego oni nie lubią Rosjan? Dlaczego Rosjanie zachowali się tak bezczelnie? Przyjechali do obcego kraju i zajęli część jego terytorium. Na przykład, masz 4-pokojowe mieszkanie, przyszedł do ciebie mężczyzna i powiedział, to jest teraz mój pokój i miał czelność wziąć go dla siebie. Tak. To też podsunęło mi pomysł, a potem główne działania wojenne rozpoczęły się także w Donbasie, kiedy wysłano tam wojska. A kiedy też przeczytałem, dlaczego Donbas był tam bombardowany przez 8 lat. Kto do cholery był bombardowany? Cóż, nie mogą po prostu uderzać w ludność cywilną. Tak, to jasne. Poszli tam, dlaczego tam poszli? Gdyby tam nie przybyli, te działania wojskowe w ogóle BY nie miały miejsca. Myślę, że tak. Odpowiedź dotycząca Donbasu jest bardzo prosta. Dlaczego do 2014 roku nie było nic, a potem wszystko się zaczęło? No cóż, bo przyjechało wojsko. Ponieważ weszło wojsko i o tym mówię. Przybyły wojska i rozpoczęły działania okupacyjne przeciwko krajowi i jasne jest, na kogo spadły pociski. Mówią, że strzelali do ludności cywilnej, to nieprawda. Ponieważ przyszli i zaczęli pobierać swoje prawa. Nie zostali zaproszeni. Cóż, nie było to dla mnie jasne. Tak. Wtedy zrozumiałem. Czy wyraziłeś swoje myśli swoim współpracownikom? Tak, wyraziłem swój punkt widzenia, powiedziałem, że to jest błędne. Powiedziałem tak, jeśli to prawda, to udowodnij mi to, przekonaj, podaj fakty, argumenty, dlaczego mam w to wierzyć. Nikt nie potrafił mi jasno odpowiedzieć, ani jeden. Widzisz, nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć. To po prostu trzeba zrobić, to kwestia polityczna, trzeba wykonać rozkaz. A co jeśli ten nakaz ma charakter przestępczy? Relatywnie rzecz biorąc, przewoziłem ładunek, ale dzisiaj przewoziłem, powiedzmy, rakietę, a ta rakieta wtedy. Samolot wystrzelił rakietę, z grubsza mówiąc, rakieta ta zabiła ludzi. Ja też. Odpowiedzialny. Jestem odpowiedzialny. Zgadza się. Zawsze podam następujący przykład. Czy winny jest kucharz? Teraz mówimy o kucharzach, którzy obsługują żołnierzy, a ci żołnierze ładują gradów?
Jest winien, to znaczy jest tylko jeden łańcuch wykonawców. Czy grożono ci z powodu swojego punktu widzenia? Tak. Jak było i co się stało? Powiedziano mi, jeśli nie przestaniesz, pójdziesz do więzienia. Kto to powiedział? Cóż, mówiąc relatywnie, moi ludzie i koledzy z pracy mi to powiedzieli. Czy dowódca prowadził rozmowy? Komendant tego nie zrobił. Ale rozmowę prowadził, mówiąc relatywnie, jego zastępca. Jest jasne. Personel, który Co powiedzieli? powiedzieli to. Przestań to wszystko mówić, robimy wszystko dobrze, bardzo się mylisz. Ale znowu na pytanie, wyjaśnij mi, jaką korzyść przynoszę? Nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć. Trzeba tylko wykonywać rozkazy, jak w armii radzieckiej. Czy pilot może zrezygnować? Bardzo problematyczne i groźne. Do tego stopnia, że po wszystkim wyślą cię do piechoty. Tak, lepiej naprawdę latać, niż po prostu dołączyć do piechoty i tam zginąć. Czy zatem takie sformułowanie naprawdę istnieje? Tak, Nie mogą więc zerwać kontraktu. Nie zostaną również zwolnieni z powodów zdrowotnych. niektórzy zawodnicy zostali skreśleni z powodów zdrowotnych. A kiedy oni obudzili się, powiedziano im, przeanalizujmy wszystko jeszcze raz, dadzą ci wszystkie znaczki. Czy możemy stwierdzić, że pilotów jest za mało, skoro dowództwo zwraca pilotów wycofanych ze służby? Dobrze. Pilotów jest wystarczająco dużo. Wystarczająco. Wystarczająco. Ale nie ma wystarczającej liczby osób, które... Ci, którzy są najbardziej gotowi do walki. To znaczy zarówno pod względem moralnym, jak i psychologicznym oraz poziom szkolenia, ilość treningu. Wszystkie te czynniki towarzyszące albo nie występują w ogóle, albo występują tylko u nielicznych. Czy spotkałeś jakichś pilotów samolotów? Tak. Co oni mówią? Rozmawiałem z chłopakami w moim wieku. Rozmowa rozwinęła się w ten sposób, chłopaki. Co wy wszyscy robiliście? Czy ty w ogóle rozumiesz? Czy rozumiesz swoją rolę w tej sprawie? Mówią, no cóż, mamy taki rozkaz i po prostu latamy na pokaz. Mamy 3 loty dziennie. Weszliśmy na pokład samolotów, wystrzeliśmy rakiety, nie ma dla nas znaczenia, gdzie trafiły. Wróciliśmy, zainstalowaliśmy nowe rakiety i tak dalej 3 razy. Zakończyliśmy misję bojową. Teraz nikt nie przejmuje się konsekwencjami. O ile wiem, zestrzelono więcej samolotów niż helikopterów. Tak, może sam nie robiłem takiej analizy, ale też tak myślę. Jesteś pilotem, a tak w ogóle to muszę ci zadać pytanie, co poszło nie tak w lotnictwie? Dlaczego w przestworzach nie ma dominacji? Ekscelencjo, jak mam to powiedzieć? Prawdopodobnie dominacja. Tak. Wyższość jest terminem NATO. Dominacja jest już terminem bezpośrednio rosyjskim. O co chodzi? Cóż, w tej chwili strona rosyjska nadal ma pewną dominację w tym sensie, że ma liczebność, dużo samolotów i wielu pilotów. Wiadomo, że piloci nie myślą własnymi głowami. Więc wpają się im to wszystko, że jesteś świetny, robisz wszystko dobrze. Po prostu latają i wystrzeliwują rakiety. Ale nie latają nad terytorium. Nie latają. Gdzie jest dominacja? Gdyby latali jak w Syrii, to można by tak powiedzieć. Dlaczego nie latają nad nami? Oczywiście, że boją się oberwać. Tak, dokładnie. Ale znowu mówię o tym tylko dlatego, że jest tam dużo samolotów i pilotów. Dlatego mówię, że druga strona ma lekką dominację. A ta dominacja polega tylko na tym, że Rosja ma dużo sprzętu i wielu młodych, niedoświadczonych pilotów. Wojna odmłodziła kompozycję, prawda? Tak, wojna jest sprawą młodych ludzi. Nie. Początkowo latali pułkownicy i podpułkownicy, ale teraz, o ile rozumiem, praktycznie nie ma starych pilotów. Młodość leci. Tak, Oznacza to, że możemy powiedzieć, że stare zostały zabite, spisane na straty. nie wszyscy piloci, ale można powiedzieć, że lwia część. Pytaniem, które interesuje wszystkich, jest to, czy pilot po schwytaniu wróci na stery. Skomplikowany problem. Co myślisz? Myślę jednak, że jeśli otrzyma rozkaz z góry,
ponownie zasiądzie za sterami samolotu. Dlaczego nasi piloci popełniają te wszystkie przestępstwa? Ponieważ się boją. Nasi ludzie są tak zastraszeni. Mówię już o wszystkich, zarówno o armii, jak i o innych strukturach, a także o ludności cywilnej. Boją się wszystkiego. Zostaniesz aresztowany za swoje osobiste opinie. Dziewczyna z Chabarowska wyszła z plakatem „Kocham mojego ojca”. 30 dni, grzywna 30 000 rubli. Jej ojciec? Zmobilizowano ojca. Tak. Dyskredytacja armii. Podobny przypadek. Dziewczyna z pustym plakatem została skazana na karę więzienia i grzywny. Myślę, że pilot nie przejmie steru. Wygłoszę to przed publicznością. Będzie uważany za skłonnego do zdrady stanu. Będą bać się powierzyć mu ster samolotu. Nie wiadomo, co dzieje się w jego głowie. Może, jak powiedział pasza Guew, poniewoli wszyscy odsyłani są na front, ale jego zdaniem ewakuacja odbywa się w sposób wojskowy. Ponieważ ten, który powrócił z niewoli, jest skłonny do zdrady. I nie dostają już broni, więc... Takie jest moje zdanie. Wojsko robi, co im się każe, ale myślenie w wojsku jest generalnie zabronione, szef myśli za nich. Oto pytanie, które właśnie przyszło mi do głowy. Gdyby piloci, czy to helikopterów, czy samolotów, otrzymali możliwość odmowy udziału w operacjach bojowych bez konsekwencji, co by się wtedy stało? Oczywiście odmówiliby. Naprawdę? Oczywiście, komu to potrzebne? Jeśli ktoś siedzi w kokpicie, w ogóle nie rozumie celu. Oznacza to, że musisz wystartować, wystrzelić rakietę i wrócić. Tylko to rozumie. Myślę też, że oczywiście nikomu tego nie potrzeba, ale znowu boją się odmówić wykonania rozkazu bojowego. Fichot Bomber, co on dzisiaj napisał? Wczoraj, 23. Napisał, że załoga zginęła, ja zostałem ranny, a oni mnie przesłuchują, próbując uzyskać jakieś informacje. Więc, mówiąc relatywnie, jeniec wojenny, a ja. Po prostu. Wywiera na mnie presję. No cóż, ciśnienie działa pełną parą. Ciśnienie działa pełną parą. Czy jesteś w niewoli? Nie. Teraz jestem w wolnym kraju. Niezależny? Nikt mi tego nie narzucał. Sam to zrozumiałem, rozmawiając z ludźmi. Po rozmowie z mamą, która tu mieszkała przez jakiś czas. Powiedziała mi, że mieszkają tu dobrzy ludzie. A ja mówiłem, tak, chłopaki, to tacy sami ludzie jak my. Nie, oni nie są tacy jak my. Ukraińcy są w jakiś sposób milsi. Czym się różnimy? Opowiem Państwu przypadek, gdy w pierwszych dniach po przybyciu tutaj zabrano mnie do szpitala, wszyscy myśleli, że jestem okupantem. Czyli wszyscy myśleli, że jestem okupantem, że jestem więźniem i że trzeba mnie wyleczyć. No to mnie tam potraktowali normalnie, czyli wszystko dobrze zrobili, czyli zabandażowali i dali mi zastrzyki. Wszystko było w porządku. To znaczy, powiedziałem, słuchaj, wiesz kim jestem? Wiesz kim jestem? Cóż, myśleliśmy, że jesteś orkiem, tą dziewczyną, która udzielała mi pomocy medycznej. Lekarz? Tak, być może obejrzy ten film. Dziewczyno, cześć. Tak, oto ona. Powiedziała, myślę, że jesteś orkiem. A ty? Zacząłem jej to wyjaśniać. Najpierw pomyślała, że jestem orkiem, a mimo to udzielili mi pomocy medycznej, bo wszyscy rozumieją, że w zasadzie jesteśmy niewinni. Jesteśmy zakładnikami sytuacji. Wyjaśniłem jej więc, że przyleciałem na Ukrainę. I wtedy? Przybrała taki wyraz twarzy i zapytała, mówisz poważnie? No cóż, oczywiście, że się zainteresowała, wiesz, było mi jej bardzo żal. Mówi, co robią twoi piloci, cała armia rosyjska. Chcemy żyć w pokoju, nie chcemy tej wojny. Chcemy wychowywać dzieci, chcemy spacerować po parkach, chcemy odpoczywać w barach, restauracjach i chcemy spokojnego życia. Jak można tego nie rozumieć, co jeszcze trzeba zrobić?
Pisze Bomber Ficht, prawie przez cały ten czas bliscy członków załogi są ze mną w bezpośrednim kontakcie. Wszystkie znajdują się w Rosji. Więc nie czytałem, nie wiem. To jego pierwszy post, to jest helikopter, na którym przybyłeś. A dzisiaj o 15:29 napisał wiadomość. Prawie przez cały czas krewni członków załogi byli ze mną w bezpośrednim kontakcie, wszyscy są w Rosji. Nieprawda. Nieprawda? Oczywiście, że tu jestem. Oto on, wiem, że jego matka jest tutaj, także w Kijowie. Wszystko z nią w porządku. Jak długo tu była? Prawie 6 miesięcy. Jest tu od 6 miesięcy. Kiedy to wszystko się zaczęło? Czy masz na myśli proces mojego lotu na Ukrainę, czy przygotowania? Przejście graniczne. 9 sierpnia. Czy dotarliście już 9 sierpnia, kiedy rozpoczęła się operacja specjalna? Specjalna operacja rozpoczęła się 6 miesięcy wcześniej. Przez pół roku. To znaczy, że wcześniej coś wiedziałem i rozumiałem. Chciałem po prostu coś zmienić w swoim życiu. I to nie tylko w swoim życiu, ale po prostu, po pierwsze, wyeliminować możliwość udziału w tych zbrodniach. To był mój główny cel. W zasadzie ja w ogóle. Byłem w tym momencie zadowolony ze swojego życia, miałem tam mieszkanie, samochód i tak dalej. Co tam zostało? Mam tam jeszcze samolot i mieszkanie. Prywatny samolot, Samolot odziedziczyłem po dziadku. Tak, mieszkanie, samochód. apartament. Sprzedałem samochód. Mieszkanie i samolot pozostały tam. Ale zostały tam drobne rzeczy, trochę kosztowności, złoto, pierścienie i tak dalej. 6 miesięcy to, z grubsza mówiąc, marzec. Tak, Luty, marzec. tak. Jak było? Zrobiłeś pierwszy krok. Tak, Stało się to po tym, jak nadeszła świadomość. tak, zrozumiałem, co jest potrzebne. Dużo mówiło się o naszym systemie, o tym, jak z nim walczyć, co z tym zrobić, jak przekonać chłopaków. Niczego nie ukrywałem, słuchałem ukraińskiej muzyki, bo mi się podobała. Chociaż chłopaki powiedzieli mi, co robisz? Podoba mi się, dlaczego mnie zatrzymujesz? Nie było jasnej odpowiedzi. Cóż, w pewnym sensie aktywnie promowałem swoje stanowisko, swoją stronę. Matka była w Rosji. Była już na Ukrainie. Tak. Więc przyjechała wcześniej? Tak, Zrozumiane. Poinformowano mnie o pewnych szczegółach, ale nie można ich opublikować, to na 100%, więc nawet o nich nie wspomnę. Opowiedz mi o 9 sierpnia. no cóż, do tego dnia. Wiadomo, że kontaktowałem się z głównym zarządem wywiadu i już wówczas omawiano pewne możliwe rozwiązania, czyli trasy lotów. Zatem trasa z Kurska okazała się najkorzystniejsza. Musieliśmy zacząć od Kurska, bo było blisko. I nie było żadnych innych czynników, które by znacznie utrudniały ten mój lot. Na pokładzie nie było więc żadnych ludzi. Żadnych innych ludzi, na przykład tych samych spadochroniarzy ani nikogo innego. Tak ogólnie oceniłem sytuację. Pamiętam, że pomyślałem, oto szansa. Zgodziłem się więc na trasę. W zasadzie korytarz mojego lotu był już gotowy. To wszystko, wystartowałem i poleciałem na bardzo małej wysokości, w ciszy radiowej. Poleciałem pod wskazane współrzędne, usiadłem, czyli wylądowałem. Zostałem bezpiecznie powitany, ogólnie wszystko poszło dobrze. O ile rozumiem, przez te 6 miesięcy kontaktował się pan z gór. Kontakt był przez całe 6 miesięcy. Dostałeś instrukcje czy co? Powiedzieli mi po ludzku, Max, jeśli tak zdecydujesz, to zrób to. Jeśli nie chcesz, nie rób tego. Do niczego cię nie zachęcamy. Jesteśmy tutaj normalnymi ludźmi, tego, co wam mówią, nie ma tutaj. W tym przypadku tak nie jest. Jeśli chcesz, zrób to. Co dalej? I Zapłacisz $500 000. tak, Oni dostarczą ci dokumenty. tak. Taki jest warunek naszego programu państwowego.
Wszystko działa, więc kontakty są znane. Każdy może się z nami skontaktować. Co dalej w twoim życiu? Chcę związać swoje życie z lotnictwem, to na 100%. Latać? Loty tak, jeśli być może otrzymam ofertę w celu. Teraz to jest mój kraj. Jeśli potrzebujesz mojej pomocy, przelotów, transportu i tym podobnych, na helikopterach każdego typu, wezmę udział i pomogę bez żadnych problemów. Czy były już podobne rozmowy? Tak. I jaką odpowiedź dałeś? Pozytywny? Powiedziałem, że na pewno się nad tym zastanowię, ale w pewnym sensie. Rozważę tę propozycję i podejdę do niej bardzo mądrze. Zgadzam się już w 80%. 20% muszę trochę poprawić swoje zdrowie. Muszę się do tego trochę przyzwyczaić, opamiętać, wyzdrowieć, odejść od tych spraw i z nową energią rozpocząć nową posługę. Co zrobi propaganda, gdy pojawi się ten film? Nie wiem, kiedy to wyjdzie, ale reakcja będzie. Myślę, że to będzie miało duży oddźwięk. Znaczący rezonans. Co dokładnie? Cóż, oczywiście, będą plotki i plotki. Że jestem zdrajcą, że zdradziłem swój kraj. Czy jesteś zdrajcą? Nie. Cóż, ja. Zdrajca czego dokładnie? Twój kraj? Kocham mój kraj, Rosję. Bardzo mi się podoba, to nieskazitelny kraj. Ale nie podoba mi się mój stan, to dwa różne pojęcia. Więc tak. Nie chcę widzieć tych ludzi, którzy teraz siedzą na Kremlu i od dawna dyktują nam swoje warunki. Fichut Bomber został dziś wyemitowany na kanale jednego z propagandystów. Link do tego filmu będzie w opisie. Mam jedno pytanie, właściwie jedno pytanie. Pilot siedzi. Oto on, mówi. Kiedy ma na sobie maskę i hełm, czy w ogóle go słychać? Można go usłyszeć tylko za pośrednictwem komunikacji radiowej. Do domofonu samolotu, domofon. A jeśli w masce zacznie mówić, to nie wiem, takiego kasku nigdy nie nosiłem, ale będzie ciężko mówić. Potrzebujemy normalnej komunikacji radiowej. To Bomber, Ficht, który twierdzi, że jest w niewoli, a jego matka leci na antenę jakiegoś Solowy Live. Opublikowali ten film, w którym komentuje to, co się dzieje. Mówią, że się zgubiłeś. Tak. To on. Każdy pilot natychmiast zrozumie, że to nieprawda. Może ktoś z cywilów zrozumie. Czy pilot może się zgubić? Nie w tej sytuacji, ale możliwe. Więc Należy bezwzględnie unikać tej sytuacji. Ale nie można polecieć na przykład, jak mówili, do Połtawy na odległość 300 km, to rażący błąd. Jeśli załoga składa się z 3 osób, jeden pilot zrobił coś głupiego, może coś mu się stało ze zdrowiem. Być może po prostu nie wie, jak wykonywać swoje obowiązki. Ale jest też drugi pilot, który potrafi jasno ocenić sytuację i powiedzieć, nie, coś jest nie tak. Zwłaszcza pilot nie może po prostu siedzieć w kokpicie i nic nie myśleć. Nie tylko go przeszkolili i wsadzili do samolotu. Musi podejmować decyzje kompetentnie, czyli oceniać sytuację. Musi widzieć wszystko przed sobą. Nie może się tak głupio zgubić. Kiedy to przeczytałem, nic nie zrozumiałem. w zasadzie dotyczy to wszystkich pilotów. Oczywiście każdy pilot natychmiast pomyśli i zwątpi. Jak latałeś, aby uniknąć trafienia? Bardzo mała wysokość, tryb ciszy radiowej. Czy wyłączyłeś wszystkie urządzenia? Kiedy wyłączasz urządzenia, nie jesteś widoczny na radarach. Widoczny. Jest widoczny na radarze, ale gdy lecisz na bardzo małej wysokości, trudno cię wykryć. No cóż, maszt musi być wyższy od ciebie, żeby... No cóż, zwykła fizyka. To jest. Co to jest ekstremalnie niska wysokość? Najniższa wysokość według wszystkich podręczników od 0 do 200 metrów. Od 0 do 200. Uważa się to za wyjątkowo niski wzrost. Jak latałeś? 5-10. Wierzchołki drzew. Tak. Leciałem bardzo nisko. To nasza tradycja. Mój rozmówca, nie mogę użyć słowa jeniec wojenny. Do kogoś dzwoni. Dzwoni do rodziców lub żony.
Ale myślę, że w następnym filmie zadzwoni do swojej mamy. Myślę, że tak. To będzie odpowiedź na Ficht Bomber. Ponieważ komunikuje się z matką, wydaje mi się, że propaganda znów poszła trochę w złym kierunku. W kasku lub masce tlenowej nie można rozmawiać. A dzisiaj zadałem to pytanie także innym pilotom i wszyscy mówili, że po prostu pokazują pilota, który odwraca głowę, a przemówienie jest nagrywane od innej osoby. No cóż, w zasadzie tak właśnie jest. Co będzie dalej w tej wojnie? Twoja analiza, twoje przemyślenia na temat perspektyw. Cóż, wszystko jest tylko kwestią czasu. Gdy to, że Ukraina wygrała, jest już 100%. Pewnie każdy już to wie i wie nawet druga strona. Ale dlaczego to wciąż? Czas, który w końcu nadejdzie, jeszcze nie nadszedł. Lubię to. Dzisiaj była wiadomość. Zdaje się, że o niej czytaliście. O Prigorzynie. Tak. Co myślisz? Jako pilot teoretycznie powinieneś znać odpowiedzi. Myślę, że będzie duży odzew. Bo może nawet wiecie, że Władimir Władimirowicz natychmiast poleciał z Kurska do Moskwy. A z Moskwy? Z Moskwy Do Waldaja. do Waldaja. W czasie, gdy się spotkaliśmy, nie było potwierdzenia, że Utkin i Prigozhin rzeczywiście byli na pokładzie samolotu. Ale myślę, że nie ma dymu bez ognia i tam samolot został zestrzelony. Został zestrzelony rakietą z Panciru. Myślę, że to była zemsta. Minęły dokładnie 2 miesiące po tym, jak Prigozhin dopuścił się tych zamieszek. Swoją drogą. Poza tym, że piloci bali się latać, co powiedzieli? Jak może zakończyć się bunt? Myśleliśmy i zakładaliśmy, co może się wydarzyć, jak to wszystko będzie. Wszyscy patrzyli, cały świat patrzył. Co się stanie? Na koniec powiem, że przyjęto je normalnie. To jest, Czy armia wspiera Prigorzyna? ona oczywiście go wspiera, ale znów armia się boi się, że nie wykona rozkazu wydanego przez najwyższe kierownictwo. Wydają się gotowi zrobić to wszystko, ale wciąż się boją. Powtórzę, wszyscy rozumieją. Ciekawym tematem jest fakt, że piloci odmówili wlotu w strefę ruchu kolumn Prigorzyna. Oznacza to, że naprawdę zrozumieli, że zostaną zestrzeleni. Tak, rozumieli, dlaczego ogień zostanie skierowany na ich własne wojska, czyli na tę jednostkę. Wagner zaatakował. Oczywiście zadali pytanie, po co do nich strzelać? Z kim w ogóle walczymy? Cóż, to są takie głupie pytania. O co zapomniałem zapytać? Nadal sprowadziłeś mnie z powrotem do pytania. Dobrze. Cóż, w zasadzie wszystkie główne pytania zostały wyrażone. Być może. Zapomniałeś? Postępujemy zgodnie ze scenariuszem. Zgodnie z tradycją, jeńcy wojenni, słowo przekreślone, zwracają się do swoich kolegów żołnierzy. Powinienem był to najpierw przemyśleć, tak, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jest propozycja skontaktowania się z kolegami, pilotami, znajomymi. Myślę, że w każdym razie tam są znajomi i myślę, jeśli tego chcesz. Ale zwracałem się już do moich kolegów kilka razy, to znaczy podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej. Prawdopodobnie nie znudzi mi się mówienie o tym, co się naprawdę dzieje. Dzieje się ogromna katastrofa. Znowu jakaś wojna. Bez względu na to, jak konieczna jest wojna, zawsze jest ona zbrodnią, a ludzie, którzy popychają ludzi do tej zbrodni, z pewnością muszą za wszystko odpowiedzieć. Więc trochę się martwię, chciałbym przeprosić. Chcę powiedzieć jedno. Bardzo piękny kraj. Bardzo mili ludzie. I po rozmowach z jednym i drugim, z dowódcami pułków, wszyscy zgodnie stwierdzili, że tego nie chcemy. No jak możesz nie rozumieć? Nie chcemy tego. Chcemy tylko chronić nasze rodziny i wyzwolić nasze terytorium. Wcale nie potrzebujemy niczego więcej. Dlatego tak mnie to przeniknęło, poczułem się tak urażony. Więc za to, co się teraz dzieje. I szkoda też, że nie zrobiłem tego wcześniej, powinienem od razu wybrać helikopter i polecieć na Ukrainę.
I zapomnij o wszystkim, co się tam dzieje. Mam nadzieję, że przykład Maksima będzie orientacyjny, a ten przykład pozwoli nam przyciągnąć na Ukrainę napływ maszyn i urządzeń oraz prawidłowo myślących ludzi. Program państwowy działa, za sprzęt ma zapłacić $500 000. Te pieniądze wystarczą, żeby w ogóle nie pracować. Poza tym, o ile rozumiem, dokumenty zostaną skompletowane i będzie można albo wyjechać do Europy, albo tu zostać. Cóż, ze wszystkimi konsekwencjami, więc są kontakty, są znane, będą też tutaj w komentarzach, pod tym filmem. Piloci, którzy opamiętali się. W rzeczywistości wszyscy ci, którzy kontrolowali czołgi i jednostki artylerii samobieżnej za dowolny sprzęt wojskowy otrzymasz nagrodę, dlatego skontaktuj się z nami. Wojsko zapewni ci korytarz, spotka się z tobą i wszystko będzie z tobą w porządku, a ty nie umrzesz bezużytecznie, nie rozumiejąc, co się dzieje. I tak naprawdę nie będziecie zbrodniarzami wojennymi, ponieważ, jak mówi Maksim, w każdym razie już wygraliśmy. Zakończenie sprawy jest kwestią czasu, ale, jak wielokrotnie powtarzał szef Głównego Wydziału Wywiadu, wszyscy przestępcy zostaną ukarani niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Tak mówią. A swoją drogą mówią, że Prigozhin też jest trochę, może coś w tym stylu. Dziękuję za rozmowę. Dzisiaj jest Dzień Niepodległości. Putin najprawdopodobniej zbombarduje, bo nic innego nie może zrobić. Znajdujemy się tutaj, w centrum miasta. Myślę, że wszystko będzie w porządku. To prawdopodobnie będzie pierwsza osoba, której uścisnę dłoń, bo z zasady nie podaję dłoni jeńcom wojennym, ale to nie jest jeniec wojenny. To właściwa osoba, która stanęła po stronie dobra. Dziękuję.